pewno jesteście Państwo, przynajmniej niektórzy z Was, bardzo zdziwieni, dlatego że rozele kojarzą się nam z ptakami, które mają wspaniałe ubarwienie, a dominującym kolorem jest kolor czerwony połączony z zielenią, żółcią. Te tutaj rozele królewskie to przedstawiciele stosunkowo nowej, dopiero niedawno powstałej mutacji, a wszystkie ptaki zmutowane zwykle słabiej opiekują się swoim potomstwem i wykazują troszeczkę inne zachowania, również zachowania lęgowe niż przedstawiciele mniej udomowionych barw nominalnych. Dlatego w tym przypadku doszło do tego, że rodzice przestali zaraz po wykluciu karmić swoje potomstwo, wykarmił je człowiek i dlatego mamy tutaj 4 ptaszki, które stały się pupilami domowymi, które są blisko związane z człowiekiem i które będą już z nim związane prawdopodobnie do końca życia. Ptaki te są całkowicie oswojone, nie obawiają się absolutnie ludzi, szukają same kontaktu z człowiekiem i naprawdę spotkanie rozeli królewskiej, która właśnie w taki sposób się zachowuje, jest stosunkowo rzadkie. Większość gatunków papug nadaje się, by wychować je na domowych pupili. Jednak są papugi, które oswaja się częściej i takie, których spotkać jako pupili domowych można niezwykle rzadko. Do takich na pewno należą rozele. Dlaczego? Przede wszystkim, jeśli ptaki te zostaną wychowane przez naturalnych rodziców, to udomowienie ich jest niezwykle trudne, a rezultat często jest zupełnie odmienny od zamierzonego. Rozele to ptaki typowo wolierowe. Podkreślam, wolierowe, nie klatkowe. One wymagają dużej przestrzeni. Możemy obserwować wtedy ich wspaniałe loty. W słońcu mienią się wszelkimi możliwymi barwami tęczy. I niech tak zostanie. Te ptaki naprawdę nigdy nie powinny być oswajane wtedy, kiedy zostały wychowane przez swoich naturalnych rodziców, kiedy przebywały już przez pewien czas w wolierze. Takie oswajanie to gwałt na ich naturze. One nigdy nie będą wtedy dobrymi pupilami, a ponadto trzeba brać pod uwagę fakt, że wiele innych papug zdecydowanie łatwiej się oswaja, bardziej związuje z ludźmi i lepiej nadaje się na domowego pupila. Te ptaki, owszem, można oswoić, ale tylko pod warunkiem, że będą one od wyklucia aż do osiągnięcia samodzielności prawidłowo ręcznie wykarmiane. Jeżeli wychowują je tacy, powiedziałbym, domorośli wykarmiacze papug, którzy najczęściej funkcjonują na polskim rynku zoologicznym, czyli tacy, którzy wyciągają papugę już opierzoną z gniazda, próbują wykarmiać i potem sprzedawać nowemu opiekunowi, który ma kontynuować ten proces aż do samodzielności papugi, to w przypadku rozel również nie spotka się to z powodzeniem. Jeśli ptaki te zostaną wychowane przez naturalnych rodziców, zostawmy je w wolierze. Tak będzie lepiej. Niech Państwa nie zmyli ten obrazek, na którym widzimy rozelle siedzące w parku na ludzkich dłoniach i wyjadające z nich ziarna. To wcale nie znaczy, że dzikie rozelle można łatwo oswoić. Te papugi wcale nie są oswojone. To mylne wrażenie. One, podobnie jak te z papugarni, traktują ludzi wyłącznie jako sposób zdobywania pokarmu i do tego tylko ograniczają kontakty z nimi. Żadnych bliższych relacji nie nawiązują i nie odczuwają takiej potrzeby. Osobiście należę do zwolenników trzymania papug w naturalnych, tak zwanych dzikich mutacjach, czyli nie zmutowanych genetycznie, ale w przypadku papug, które są trzymane w hodowlach od wielu, wielu lat, zawsze istnieje grupa pasjonatów, którzy będą chcieli zmienić ich ubarwienie i uczynić być może bardziej interesującymi dla innych ludzi. W przypadku tych właśnie papug zmutowano je i powstała mutacja, która w tej chwili wydaje się taka, powiedziałbym, szara, niezbyt ładna, ale kiedy te papugi osiągną wiek dorosły, kiedy wybarwią się, te barwy staną się o wiele bardziej kontrastowe, zniknie ta brudna szarość, pojawiał się piękny błękit, fiolet i będą to naprawdę piękne papugi. Chociaż oczywiście w przypadku zjawisk, gdzie o ich ocenie decyduje indywidualny gust osoby oceniającej, zawsze każdy może wybrać sobie, co mu odpowiada, a co nie.